My apologies for not keeping to schedule of speaking yesterday evening. Najpierw chciałem przeprosić za nietrzymanie się mojego planu, że nie byłem w stanie wczoraj wieczór poprowadzić seminarium. I hope you accept my apologies. Mam nadzieję, że przyjmiecie moje przeprosiny. Słychać? I think I have... Huh? Yes? You'll accept. This one time. Please. Choć ten jeden raz, proszę. And I might as well also apologize in advance. We're not going to make it through the whole sixth canto. Już mogę przeprosić na zaś, że nie będziemy w stanie dzisiaj skończyć szóstego kanto. As I said 2 days ago, actually I'd like to concentrate a little bit on the first 3 chapters. Tak jak powiedziałem przedwczoraj, wolałbym się skoncentrować na pierwszych 3 rozdziałach. And then that didn't happen last night, so here we are, continuing with that plan. Ale ponieważ mimo, że wczoraj nie odbyło się żadne seminarium, to dzisiaj kontynuujemy ten plan. So as I mentioned on Friday, tak jak wspomniałem w piątek, Maharaj Parikshit is concerned. He's concerned about people who may be at risk of suffering in hellish punishments, hellish planets, hellish places after death. Maharaj Parikshit jest zatroskany. Jest zatroskany ludźmi, którzy będą musieli cierpieć piekielne warunki na piekielnych planetach po śmierci. And he's expressing this concern now to Shukadeva Goswami, and Shukadeva is giving a few answers. I teraz wyjawia tą swoją troskę Shukadevowi Goswamiemu, który podaje kilka odpowiedzi. And he's given a progression of answers. He started with prayaschita, that one has to perform prayaschita before death. I widzimy pewien postęp w tych jego odpowiedziach. Zaczął od prayashchita, że przed śmiercią należy odpokutować za swoje grzeszne czynności. Which means atonement. Prayashchita oznacza pokutę. And then he spoke about various practices such as performing austerity and observing brahmacharya and so on. I dalej mówił o pewnych praktykach, takich jak wykonywanie wyrzeczeń, przestrzeganie brahmachari i tak dalej. And then on the third instance, the third point, he comes to the real point. I w trzecim punkcie dochodzi do tego rzeczywistego punktu. And this is a very famous verse. If you're looking for verses to learn, to memorize, to be able to speak about, here's a good one. Chapter 1, Canto 6, verse 15. I tu jest bardzo istotny werset. Jeśli szukacie jakichś wersetów, które chcielibyście się nauczyć na pamięć, to ten właśnie z 6. pieśni 1. rozdziału, tekst 15, jest bardzo dobrym tekstem do nauki. Kechit kevalaya bhaktya vasudeva parayana agham dhunvanti kartsnyena niharam eva bhaskara. Some people practice pure bhakti. Niektórzy praktykują czyste bhakti. These persons are called Vasudeva Parayana. They're dedicating themselves to Vasudeva, Lord Vishnu. Osoby te nazywają się Vasudeva Parayana, zadedykowane są Vasudewie, Panu Vishnu. And as a result, they are able to completely become free of agha. Agha means sin. I w rezultacie tego są w stanie całkowicie uwolnić się od agha. Agha oznacza grzech. Completely free means permanently free. Całkowicie uwolnić się oznacza uwolnić się na zawsze. Unlike the other methods. W odróżnieniu od tych innych metod. And it's giving an analogy, an example, niharam iva bhaskara, just as the sun dispels the fog. I podaje taką analogię, że jest to niczym słońce, które rozprasza mgłę. And
he extends this point to say the best path is that of the sadhus, those who are Narayana Parayana or Vasudeva Parayana. I rozwija ten punkt, mówiąc, że najlepszym sposobem jest metoda sadhu, tych, którzy są Vasudeva Parayana bądź Narayana Parayana. And with this, he's introducing the story which we are concerned with, the story of Ajamila. I jest to wprowadzenie do historii, którą teraz omawiamy, historii Ajamili. And in effect, he doesn't say this explicitly, but in effect what he's saying is, what I'm saying is true even for someone who's a sadhu in a very minimal sense. I chociaż nie mówi tego wprost, to jest to zaznaczone, że to, co powiedziałem, tyczy się również tych, którzy są sadhu w minimalnym znaczeniu tego słowa. And this goes back to a statement by Krishna in Bhagavad Gita, and one could see, in a way, this whole episode as a purport to a statement by Krishna in the Gita. To odnosi się do stwierdzenia Kryszny w Bhagavad Gicie i całą tą historię możemy postrzegać jako komentarz do tego stwierdzenia Kryszny w Bhagavad Gicie. Api chet suduracharo bhajate mam ananyabhak sarureva sa mantavya samyak vyavasito hisa. One who is dedicated to the Lord, even that person may be sudurachara, may have very, very bad behavior. Ten, kto jest zadedykowany służbie dla Pana, nawet chociaż jest sudurachara, osoba, która bardzo, bardzo źle się zachowuje. Sadur eva sa mantavyaha. That person is to be regarded, mantavyaha, as sadhu. To tą osobę należy traktować, mantavya, jako sadhu. And then we get the story, and we know the story, most of us, and I'll not go into detail about it. I dalej jest ta historia. Znamy tą historię, przynajmniej większość z nas, także nie będę omawiał szczegółów. We're talking about a brahmana who took a deep dive in his spiritual life. Mówimy o brahminie, który głęboko zanurkował, jeśli chodzi o jego życie duchowe. And it seems he did not have a Hare Krishna temple nearby with some devotees who to kindly visit him and encourage him to get his spiritual life back together. I wygląda na to, że w pobliżu nie było żadnej świątyni iskonowej, gdzie baktowie by mogli go odwiedzić i zachęcić, żeby ponownie podjął swoje życie duchowe. So basically his lifestyle spirals downward to become what the Yamadutas are convinced is sufficient guilt for him to be dragged to Yamaraj at the time of his death. Także jego życie od tego momentu przybrało linię równie pochyłej, także zdegradował się do takiej pozycji, którą Yamaduci uważali, że już kwalifikuje się, by udać się do piekła po swojej śmierci. Okay. So now what I want to do, as I mentioned it before, is to share with you something I've written, which will go in a book which is an abridged Bhagavatam. Więc teraz, tak jak zapowiadałem, chciałem przeczytać wam fragment z książki, która niedługo się ukaże, która ma być pewnego rodzaju skróconym Bhagavatam. And this is the moment where I make my little promotion, so don't mind. I jest to odpowiednia chwila na moją małą reklamę, także nie obraźcie się. I think some of you have already seen this book. It's in English, sorry, not yet in Polish. It's called The Bhagavata Purana, Sacred Text and Living Tradition.
Więc myślę, że niektórzy z Was już widzieli tą książkę. Niestety jest ona na razie tylko po angielsku. Zatytułowana jest Bhagavata Purana, święte teksty i żywa tradycja. It's a collection of articles by 12 different scholars of the Bhagavatam on 12 different themes of the Bhagavatam. Jest to zbiór 12 artykułów napisanych przez różnych naukowców dotyczących 12 tematów Bhagavatam. So it's what some would call an academic book. It's published by an academic publisher, and it's going to be marketed, or it is being marketed for use by students in universities. Także jest to taka akademicka książka wydana przez akademickie wydawnictwo i jest ona używana przez studentów w kręgach akademickich. And the book is intended to be a support for the second book we're doing, which is supposed to become the first book, and that is an abridged Bhagavatam. Myself and Radhika Raman Prabhu from US are working on this. I zamierzeniem tej książki jest bycie wprowadzeniem do tej kolejnej książki, nad którą dopiero pracuję wraz z Radhika Ramanem Prabhu ze Stanów Zjednoczonych, czyli właśnie tego streszczonego Bhagavata. So this is taking selections from each of the 12 cantos, sometimes whole chapters, sometimes not whole chapters, and we are translating ourselves our own translations from the Sanskrit, having consulted Srila Prabhupada's translations, having consulted commentaries. W tej książce, którą piszemy, tam bierzemy pewne fragmenty z 12 kantów Śrimad Bhagavatam, czy to całe rozdziały, czy tylko części rozdziałów, które sami tłumaczymy z sanskrytu, oczywiście konsultując tłumaczenia Śrila Prabhupada. And then we're tying together each of the fragmenta, each of the excerpts with some narrative to explain what's going on. We're summarizing what we're not translating. We're summarizing everything else in the Bhagavatam. A to, co nie jest opisane w tych fragmentach, które wybraliśmy, to tak niejako dodajemy w skrócie streszczenie tego, co jest tam przed tym i po tym, żeby znać kontekst tych fragmentów. And we're providing notes which explain some of the most essential points that a reader might need to know in order to get the basic idea. Sometimes we're adding something additional based on the commentaries. I zaopatrzyliśmy też ten tekst w notatki, które pozwolą niezaznajomionemu czytelnikowi zrozumienie tych różnych koncepcji i także też dajemy pewne wyjaśnienia, żeby tekst był bardziej zrozumiały. And then in the appendix, we're taking 4 different very small sections of Bhagavatam, and we're elaborating. Wyglądające osoby Yamaduchi. Basically, they are like thugs, thuggy, bandits, heavy guys. Są takie oprychy. What's the word? Oprych. 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 Singular? Oprych. Oprych? Oprychy. Oprychy. Okay, so 4 oprychy. So they're tugging at Ajamila's soul to drag it out of the body and bring it to Yamaraj. Oni ciągną duszę Ajamili, by wyciągnąć ją z ciała i zaciągnąć do Yamaraja. And then on the other side, here come the 4 Vishnudutas. A z drugiej strony przychodzi tych 4 Vishnudutów. Shining like the sun, brilliant, handsome, like Vishnu himself, 4 times.
Są oni promienni jak słońce, przystojni, wyglądają niczym Pannaja. And they're both groups are looking at each other and basically saying, who are you? I obie te grupy tak patrzą na siebie i pytają, kim wy jesteście? And what are you doing here? I co tu robicie? The Vishnudutas specifically challenged the Yamadutas. Zwłaszcza Vishnuduci wyzwali Yamadutów. And this begins a debate, a conversation, discussion between the Vishnudutas and Yamadutas. I to rozpoczyna debatę między Vishnudutami i Yamadutami. Now, this is interesting from the standpoint of stepping back and looking at the Bhagavatam as a whole. Jest to bardzo interesujące tak z perspektywy wycofania się odrobinę i spojrzenia na Bhagavatam jako całość. Because one of the big themes of the Bhagavatam is dharma. Jednym z wielkich tematów Bhagavatam jest dharma. What is dharma? Czym jest dharma? What is dharma which is not kaitava dharma, which is not cheating? Czym jest dharma, która nie jest kaitava dharmą, nie jest oszukańcza? The essential, the basic answer the Bhagavatam is giving is that whatever dharma is, the foundation of dharma is bhakti, devotion. Więc taką odpowiedzią, jaką Bhagavatam daje, że czymkolwiek dharma jest, to jej podstawą jest bhakti, jest oddanie. The relation between bhakti and dharma, this is being discussed again and again throughout the Bhagavatam. Ten związek bhakti i dharmą jest omawiany na przestrzeni całego Bhagavatam. So now we're getting it in a very explicit way, in this debate between the Vishnudutas and Yamadutas. I w tej debacie między Vishnudutami i Yamadutami jest to bardzo wyraźnie ukazane. So the Vishnudutas challenge, what is your idea of dharma? Vishnuduci rzucają wyzwanie, jakie jest wasze zrozumienie dharmy? And here is the beginning of their answer. I tu jest początek ich odpowiedzi. Verse 40, chapter 1. 40 tekst z pierwszego rozdziału. Yamaduta uchu. They all spoke at once, apparently. Tak wygląda na to, że oni wszyscy powiedzieli jednocześnie. Veda pranihito dharmo hyadharmas tadviparyaya Vedo narayana sakshat svayambur iti shushuma. Yama's messengers replied, Wysłannicy Jamy odpowiedzieli, Dharma is enjoined in the Veda, dharma jest zalecana w Vedach, and adharma is dharma's opposite. a adharma jest przeciwieństwem dharmy. We have heard, Słyszeliśmy, quote, the Veda is directly the self-born Narayana, Vishnu. cytat, Vedy są bezpośrednio samonarodzonym Narayanem, Vishnu, So that's basically their answer. więc do tego się sprowadza ich odpowiedź. And the commentators elaborate on this answer. Komentatorzy rozwijają tą odpowiedź. I won't spend a lot of time on this one. It's essentially a discussion about what is called pramana or the source of knowledge. Nie poświęcę temu dużo czasu, ale zasadniczo się to sprowadza do pranamy, czyli źródła wiedzy, Which is the major element of the bigger question, how do we know what we know? I to sprowadza się do takiego szerszego tematu, skąd my wiemy to, co wiemy. Western philosophers have a fancy word for this. Zachodni filozofowie mają takie wyszukane słowo na określenie tego. Epistemology. Epistemiologia. Yeah, sounds a little bit scary. Brzmi to zatrważająco. But it's just, how do we know what we know? Ale sprowadza się do tego, skąd wiemy to, co wiemy. And it's usually the beginning point of philosophical discussion. I na ogół jest to początek filozoficznych dyskusji. Although some postmodern scholars say no, or philosophers say no, the starting point of philosophy is ethics.
Chociaż niektórzy postmodernistyczni naukowcy mówią, że podstawą wiedzy jest etyka. So, in this elaboration, they talk about a tradition of philosophy in India called Mimamsa, or Karma Mimamsa. Także oni omawiają jedną taką szkołę wiedzy w Indiach nazwanej Mimamsa czy Karma Mimamsa. Which is that portion of Indian philosophy which is especially concerned with defending the Veda. To jest ta część indyjskiej filozofii, która szczególnie jest nakierowana na obronę Ved. They're very concerned, therefore, to defend the authority of the Veda. Dlatego oni są bardzo zatroskani ochroną autorytetu Ved. Because there are critics in India who say, Veda, who cares? Gdyż w Indiach są krytycy, którzy mówią Vedy, no i co to kogo obchodzi? In particular the Buddhists and the Jains. Zwłaszcza buddyści i dżiniści. So the Bhagavatam is one dimension of the Bhagavatam, which is discussed in one article in this book, is this discourse of the Bhagavatam with the especially Buddhists and the Jains. Więc jednym z wymiarów Bhagavatam, tym, który poruszony jest w jednym artykule tej książki, to jest właśnie ta dyskusja z buddystami i dżinistami. And one of the tasks of the Mimamsas, or Mimamsakas, these philosophers, is to give a system for how to interpret the Veda. How do you understand what it means? Więc Mimamsakowie, ci wyznawcy filozofii Mimamsa, tak przedstawiają, czym jest Bhagavatam. How do you understand the meaning of, did I say Bhagavatam? I meant Veda. Proszę, jak zrozumieć Vedy? Yeah. Because the Vedic language is very difficult sometimes. Język wedyjski czasem jest bardzo trudny. And we need to understand the Veda. Why? Because it says here, the Veda is the source of Dharma. Musimy zrozumieć Vedy. Dlaczego? Tak jak tutaj jest powiedziane, Vedy są źródłem dharmy. And what is Dharma? Dharma is how to act in this world. A czym jest dharma? To jest jak działać w tym świecie. So there's some discussion on that, but I want to get to the next point. Także tu jest to dogłębniej omawiane, ale chciałbym przejść do kolejnego punktu. And that is, so the Yamadutas have made their defense. Także Yamaduci przedstawili swoją obronę. And the Vishnudutas, they've been listening, but they are not convinced. Vishnuduci wysłuchali to, ale nie przekonało ich to. But wait, you may say, if they're saying the Vedas are the source of Dharma, that's certainly not wrong. Więc mówicie, że Vedy są źródłem dharmy. Z pewnością nie jest to fałszywe. Then how is it that their behavior, Dharma, namely to take away a jamil to Yamaraj, is wrong, which is what the Vishnudutas are saying. Więc jak to jest, że to ich zachowanie, to wyciągnięcie Ajamili, chociaż jest zgodne z Vedami, jest niewłaściwe, tak jak to mówią Vishnuduci. So, in the beginning of chapter 2, the Vishnudutas begin their reply in which they are defending Ajamila. Także na początku drugiego rozdziału Vishnuduci zaczynają przedstawiać swoje punkty, w których bronią Ajamili. So, the situation is something like a courtroom. Także to wygląda podobnie jak w sądzie. We have the prosecution on one side and we have the defense on the other side. Jest z jednej strony oskarżyciel, a z drugiej strony obrońca. And I would say the implied is the reader. I tak wygląda, że sędzią, tak się oczekuje, żeby sędzią został czytelnik. Or the listener. Czy słuchacz. Or we may say in this case, Maharaj Pariksit. Czy w tym przypadku Maharaj Pariksit.
Okay, so now I'm going to verse number 8 in chapter 2. Także teraz przejdę do 8 wersetu w 2 rozdziale. And it goes like this. I on brzmi tak. Etenaiva hyagonosya kritam syat aganishkritam yada narayanayeti jagada chaturaksharam. When the sinful Ajamila called out, "Come, Narayana," Gdy grzeszny Ajamila zawołał, przyjdź Narayano, he pronounced the four-syllable name of Hari. on wypowiedział 4-sylabowe imię Pana Hari. By this action alone, his sins would have been nullified. I samo to działanie wyzerowało grzechy Ajamili. So in this way, the Vishnudutas are beginning their defense. W ten sposób Wisznuduci rozpoczynają swoją obronę. And what does it consist of? It's a declaration of the power of the name, the divine name Narayana. Z czego ona się składa? Z pokazania mocy imienia Pana Narayana. And by implication, other names of Vishnu. I można to też rozszerzyć na inne imiona Wisznu. So we can look a little bit at the commentaries of this verse, Możemy odrobinę przyjrzeć się komentarzom do tego wersetu, because they want to uphold, they want to support this point that the Vishnudutas are making. Oni chcieli poprzeć ten punkt poruszany przez Wishnudutów. Now it gets a little technical. To się robi odrobinę techniczne. So I don't know if I'll be able to hold my audience. The argumentation may not grip you with excitement, but I want to give you some idea of how these commentators work. Nie wiem, czy będę w stanie utrzymać moich słuchaczy. To może nie ekscytować was tak bardzo, ale chciałem tak odrobinę przedstawić niektóre argumenty tych komentatorów. We're all familiar with Srila Prabhupada's commentary to Bhagavatam. Wszyscy znamy komentarze Srila Prabhupada do Bhagavatam. And Srila Prabhupada's commentary is very much based on the earlier commentators. A komentarze Srila Prabhupada są bardzo oparte na wcześniejsze komentarze. However, Prabhupada also extends his commentary very often to build, you could say, a complete picture within any one given purport. Jednakże Srila Prabhupada bardzo rozszerza swoje komentarze, tak żeby zbudować taki pełen obraz w każdym pojedynczym swoim znaczeniu. Because Srila Prabhupada wants that we keep the focus, and so with many of his purports, he will make a conclusion. Therefore, we must surrender to Krishna. Therefore, the Sankirtan movement is the process for this age, and so on. Srila Prabhupada tak bardzo często chciał, żebyśmy nie zapomnieli o naszym celu i dlatego często swoje komentarze kończy słowami na przykład dlatego powinniśmy angażować się w służbę oddania, czy dlatego powinniśmy angażować się w rozprzestrzenianie tego ruchu świadomości Kryszny i tak dalej. In the traditional commentaries, the earlier Sanskrit commentaries, it's quite rare that you find this kind of explanation. Tego typu wyjaśnienia są dosyć rzadkie we wcześniejszych komentarzach. Vyasaki Prabhu, did you want to come in? Can we offer you a seat? Tutaj Vyasaki Prabhu przyszedł i może oferujemy mu siedzenie. Welcome, Svagatam. Witamy, Swagatam. Hare Krishna. Svagatam, Susvagatam. So, yeah, we're talking about the Ajamila story.
Mówimy o historii Ajamili. And I'm explaining some of the commentary and I'm preparing that some of it gets a little technical. Wyjaśniam niektóre komentarze i tak ostrzegam, że niektóre mogą stać się bardzo techniczne. So the number one commentator on the Bhagavatam, the most authoritative, is Sridhar Swami. Najgłówniejszy, najbardziej autorytatywny komentator Śrimad Bhagavatam to Sridhar Swami. No one seems to know exactly when he lived, but it seems to have been 14th to 15th centuries. Nikt nie wie dokładnie, kiedy on żył, ale tak wygląda, że to było w XIV bądź XV wieku. And he's interesting because he seems to have been a follower of Shankaracharya. I on jest bardzo interesujący, dlatego że wygląda na to, że jest on zwolennikiem Shankaracharyi. At which point we should all gasp, he's a follower of Shankaracharya? W tym momencie wszyscy moglibyśmy tak wyrazić okrzyk przerażenia. On jest zwolennikiem Shankaracharyi? That means he was an impersonalist? Czy to znaczy, że był impersonalistą? Well, from his commentary, apparently not. Ze swoich komentarzy wygląda na to, że nie był. Most of his commentary is very personalistic. Większość jego komentarzy jest bardzo personalistyczna, można powiedzieć. And there is some scholarship that says that the Shankara tradition went in two broad directions. One was the more impersonalist, and the other was more involving some devotional elements. Niektórzy naukowcy mówią, że te nauki Shankary przybrały dwa takie główne kierunki. Jeden taki impersonalistyczny, ale drugi zawiera w sobie więcej oddania. All right, so Sridhar, but also others who follow him, they again refer to this philosophy called Mimamsa. Więc Sridhar, jak również niektórzy jego zwolennicy, odnosili się do tej filozofii nazywanej Mimamsa. And here they allude to a technical reference in Mimamsa, which is with regard to a certain kind of wood called kadira. I tu odwołują się do pewnego argumentu tej filozofii Mimamsa, która dotyczy pewnego gatunku drewna nazywanego kadira. It's used in certain Vedic rituals for certain ritual implements. Jest ono używane w pewnych rytuałach wedyjskich do pewnych celów. And they want to use this as an example, an analogy for the point. And what is the point? Namely, that more than one result can simultaneously arise from invoking the holy names of the Lord. I oni tu chcą zilustrować, że przywołanie świętego imienia Pana może spowodować więcej niż jeden rezultat. Apparently the argument has to do that kadira wood can be used for more than one type of implement. Więc tutaj ta analogia polega na tym, że to drewno kadira może być użyte do więcej niż jednego celu. So, getting to the point, what about Ajamila? He was calling the name of his son, no doubt. Także wracając do tego punktu, Ajamila, on przywoływał swojego syna, nie ma co do tego wątpliwości. And inadvertently, that means unintentionally, he was calling the name of Vishnu. Ale niechcąco, to znaczy nie mając takiego zamiaru, on przywołał imię Wisznu. And this is where the idea of namabhasa comes. I tutaj właśnie pojawia się ta idea namabhasa. Nama, name, abhasa can mean reflection, it can mean shadow, it can mean semblance. Nama oznacza imię, a abhasa może oznaczać cień, odbicie albo coś, co przypomina coś innego. And the basic claim that's being made here is that by the name of the Lord, if chanted in this level of chanting, namabhas, even it's only a semblance of the name,
it can result in becoming freed from all reactions to sinful actions. I chodzi o to, że to intonowanie świętego imienia, nawet na tym etapie namabhasa, czyli tym etapie nie prawdziwego, czystego imienia, tylko jedynie tak czegoś, co przypomina to imię, może doprowadzić do rezultatu, jakim jest uwolnienie się od wszelkich grzechów. And then we have what would be called a proof text, that is a quote by Kshetra Swami from the Vishnu Purana. I następnie pojawia się tekst na potwierdzenie tego. Jest to cytat Kshetra Swamiego z Vishnu Purany. It goes like this. Brzmi on tak. When one pronounces the Lord's name, even unconsciously, Gdy ktoś wypowiada imię Pana, nawet nieświadomie, one is immediately freed from all sins, to jest on natychmiast uwolniony od wszelkich grzechów, which flee away like animals frightened by a lion. które uciekają niczym zwierzęta przestraszone przez lwa. Now at this point you may think, oh, so I can chant Hare Krishna inattentively and it's going to be all right. Więc w tym momencie możecie pomyśleć, że to możemy intonować Hare Krishna nieuważnie i to będzie w porządku. Not only is it all right, but it's going to wipe away all my sinful reactions. Hey, great. Nie tylko to będzie w porządku, ale to całkowicie uwolni mnie od wszystkich grzesznych reakcji. Jak to wspaniale. Sorry. Ale przepraszam. Doesn't quite work that To way. nie działa tak. It turns out that is a form of nama aparada, offensive chanting. Taka mentalność jest w kategorii nama aparadha, intonowania z obrazami. And we may get to this in a slightly different way about the point that Ajamila is not chanting Namaparada. He is not offensive in his chanting. Niemniej jednak Ajamila w swoim intonowaniu nie popełnia nama aparadhy, nie ma w jego intonowaniu obrazy. Okay, now one of the commentators of the Bhagavatam, one of our favorites, you can say, is Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, who lived in the 18th century. Inny komentator Bhagavatam, można powiedzieć nasz ulubiony, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, który żył w XVIII wieku. And Vishwanath Chakravarti Thakur is interesting because many times what he'll do in his commentary is he will embellish, he will add some conversation to fill out, to explain what is the point of a particular verse. Te komentarze Vishwanatha Chakravartiego Thakura są bardzo interesujące z tego powodu, że one wyglądają w taki sposób, że on niejako dodaje jakieś głosy w tej konwersacji, które pozwalają nam lepiej ją zrozumieć. So here he adds, he inserts what the Yamadutas would likely respond to this claim by the Vishnudutas. Więc on tutaj dodaje to, co Yamaduci prawdopodobnie by powiedzieli, słysząc to stwierdzenie Vishnudutów. But Ajamila was not pronouncing the divine name with the attitude of atonement. Ale Ajamila nie wypowiadał boskiego imienia z postawą pokuty, thinking this is the Lord's name. myśląc, że to jest imię Pana. Rather, seeing us, the Yamadutas, he became fearful and just called his son. Raczej widząc nas, on przepełnił się strachem i przywołał swojego syna. To which, says Vishwanath, the Vishnudutas replied, Na co, jak Vishwanath mówi, Vishnuduci odpowiedzieli: "Fa! You don't know the truth. nie znacie prawdy. Materialists that you are. Jesteście takimi materialistami. You don't understand." Nie rozumiecie. Even by this calling of his son, his sins were certainly nullified. Nawet przywołując swojego syna, jego grzechy z pewnością były wyzerowane. Despite the absence of an intention to nullify sin. Pomimo nieobecności tej intencji, by uwolnić się od grzechów.
And then Vishwanath goes on to say, I następnie Vishwanath mówi, let's see, how do I put, okay, I'll just read here. The portion of the verse beginning with when means, quote, calling his son at that moment is atonement for all his sins. ta część wersetu zaczynającego się od kiedy już jest przywoływaniem, już jest pełni funkcję pokuty za jego grzechy. So one thing the commentators will very often do, you could almost say most of the time, is they will quote single words or phrases from within a verse, and then they will very specifically extend, elaborate, or in some way explain that particular word. To, co komentatorzy bardzo często robią, to Word or phrase. wyciągają jakieś znaczenie, jakieś słowo czy grupę słów i tak rozbudowywują znaczenie tego słowa. Okay, now Vishwanath still speaking, he says, but not only this. I Vishwanath dalej mówi, ale nie tylko to. When previously, at the time of his son's name-giving ritual, Gdy wcześniej, podczas rytuału nadania imienia jego synowi, Ajamila would say in ungrammatical language, a Jamila mówił niegramatycznym językiem, O Narayana, come from your mother's lap to my lap. o Narayano, chodź z kolan matki na moje kolana. Even then, his sins were atoned. Nawet wówczas on odpokutował za swoje grzechy. And now we can almost picture Vishwanath getting really excited as he's writing his commentary. Także teraz możemy wyobrazić sobie, jak bardzo Vishwanath był podekscytowany pisząc swój komentarz. Not only by the 4 syllables of the name Narayana, Nie tylko poprzez te 4 sylaby imienia Narayana, but even by 2 syllables, ale nawet 2 sylaby, or 1 syllable czy chociażby 1 sylaba of the Lord's name z imienia Pana can all sinful reactions be destroyed. może zniszczyć wszelkie grzeszne reakcje. This is the sense of this verse. Taki jest sens tego wersetu. Yeah. So that's Vishwanath. He's typically like this. He gets us excited about his points in this way. Więc takie jest wasze Vishwanath Chakravarti, tak on bardzo nas ekscytuje swoimi punktami. Okay, toward the end of the Vishnudutas, these are the defense, toward the end of their speech, verse 19, they say the following. Także Vishnuduci pod koniec swojej obrony w 19 wersecie mówią Yata gadam viryatamam upayuktam yadrichaya ajanato pyatmagunam kuryan mantro pyudahrita. As a powerful medicine will act by its own potency, tak jak potężne lekarstwo działa jedynie dzięki swojej mocy, even if ingested inadvertently nawet jeśli jest połknięte nieświadomie and unknowingly. I bez zamiaru. Similarly, a mantra will act Podobnie mantra będzie działać, when pronounced, gdy jest wypowiadana, even in ignorance of its power. nawet będąc nieświadomym jej mocy. Okay, that's pretty much the conclusion of the Vishnuduta's argument. I to już jest konkluzja tego argumentu Vishnudutów. I think it's interesting, I don't discuss it in this essay, but I think it's interesting that the Vishnudutas do not explicitly address the question of dharma. Chociaż nie piszą o tym w tym artykule, to wydaje mi się to godne wspomnienia, że Vishnuduci tutaj nie poruszają szczególnie tego punktu dharmy. But in a sense what they're doing is accepting the Yamaduta's point about what is dharma. Ale w pewnym sensie wygląda to, że przyjmują ten punkt Yamadutów dotyczący dharmy. Because they're accepting that
when sin is done, then there must be atonement. Gdyż przyjmują to, że gdy popełniono grzech, należy go odpokutować. So all they're saying, all they're claiming is that, I mean, it's a big claim, but all they're claiming is that the name of the Lord is so powerful that it functions to completely atone for sin. Oni twierdzą jedynie, chociaż tak naprawdę jest to wielkie twierdzenie, że wszystkie grzechy mogą być odpokutowane przez wypowiedzenie świętego imienia Pana. Another commentator is someone named Giridhara Lal. Innym komentatorem jest ktoś o imieniu Giridhara Lal. Giridhara Lal was a follower of Vallabhacharya. Giridhara Lal był zwolennikiem Vallabhachari. And he is from, as far as I could tell, from the 19th century. I na ile się orientuję, on pochodzi z XIX wieku. One of the things we're doing in this book is introducing that there have been various angles, various commentaries from different traditions. W tej książce ukazujemy, że na przestrzeni wieków było wiele różnych komentarzy do Bhagavatam z różnych tradycji. So one thing he does is go through a series of doubts that one might have to such claims about the power of the holy name. On tutaj omawia serię różnych wątpliwości, jakie mogą się u kogoś pojawić odnośnie potęgi świętego imienia. So he says one doubt that one might have has to do with qualification of one who chants with respect to one's position in Varnashrama. On mówi, że jedną wątpliwość, jaką ktoś może mieć, to jest pozycja tego, kto intonuje te święte imiona w kategorii jego usytuowania w Varnashramie. So he asked the hypothetical question, is Varnashrama position relevant with regard to chanting the holy name? Także on zadaje takie hipotetyczne pytanie, czy czyjaś pozycja w systemie Varnashrama w jakiś sposób odnosi się do jego intonowania świętego imienia. And Giridhara Lal answers, no. I Giridhara Lal odpowiada, nie. And he immediately quotes from Shastra. I natychmiast cytuje Shastry. In this case, the Bhavishya Purana. W tym przypadku Bhavishya Purany. Wherever Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, women, or tribals carry out the proclamation of Vishnu's names, ktokolwiek intonuje święte imiona Pana, bez względu na to, czy to są Brahmini, Kshatriyowie, Vaishyowie, Shudrowie, kobiety, czy ludzie pierwotni, they become free from all sin and proceed to the eternal realm. To on uwalnia się od wszelkich grzechów i udaje się do świata duchowego. Did you translate something funny? Tribals, right? I knew it. Okay, so that's his retort to that question. He adds another reference, this time from the Brahma Vaivarta Purana. I do tego dodaje jeszcze jeden cytat, tym razem z Brahma Vaivarta Purany. One may obtain the result of remembering 1000 divine names. Można osiągnąć rezultat pamiętania 1000 boskich imion merely by one time pronouncing the name of Rama. Jednokrotnie wypowiadając imię Pana Ramy. But a person who once recites Krishna's name, ale osoba, która jeden raz wypowie imię Kryszny, can obtain the result of reciting 1000 divine names 3 times. Może trzykrotnie osiągnąć rezultat tysiąckrotnego pamiętania imion Pana. And for one who betakes to the auspicious name Krishna, millions of sins are immediately turned to ashes. I ten, kto trzyma się tego intonowania świętych imion Kryszny, to miliony grzesznych reakcji są palone na popiół. Even performance of 100,000 sacrificial rites, nawet wykonywanie 1000 rytuałów ofiarnych, observance of all vows,
przestrzeganie wszelkich ślubów, ritual bathing in all sacred places, rytualne kąpiele we wszystkich świętych miejscach, austerities, fasting, reciting the Veda 1000 times, wyrzeczenia, posty, recytowanie Ved 1000 razy and circumambulating the earth 100 times, i okrążenie Ziemi 100 razy, all of these acts do not equal 1/16 the benefit of the quiet recitation, japa, of Krishna's name. Wszystkie te rezultaty nie równają się nawet 1/16 tego efektu, jaki osiągamy poprzez ciche intonowanie japa imienia Kryszny. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All right, Giridhari continues further. Giridhari ciągnie dalej. Oh, yes, he raises an interesting question. He says, whether the divine name, if it's so powerful, could it also remove the reactions to one's future sins? On przedstawia kolejne pytanie. Czy święte imię, skoro jest takie potężne, czy może anulować też rezultaty czyichś przyszłych grzechów? We all hold our breath at this one. W tym momencie wszyscy wstrzymujemy oddech. Yes! Tak! Joy! And who does he quote to prove this? He quotes our very own Srila Rupa Goswami in his Laghu Bhagavatamrita. I kogo on cytuje na poparcie tego? Naszego własnego Rupa Goswamiego w jego Laghu Bhagavatamrycie. The fire of uttering Govinda's, Krishna's, name and glory quickly burns away all sins of the present, past and future. Ogień użycia imienia Govindy szybko pali quickly burns. Dispels, it burns away all sins Szybko pali wszelkie grzechy. of the present, the past and the future. Przyszłości, teraźniejszości i przeszłości. Well then, we may think, what is the point of performing counteractive and expiatory acts, prayaschitta? Więc jaki jest zatem cel wykonywania prayaschitta, czyli czynów pokutnych? Now, here you may expect the commentator to say, no, there's no need. Więc można oczekiwać, że komentator odpowie, nie ma takiej potrzeby. But he doesn't say that. Ale nie mówi tak. He says, it's good to perform prayaschitta. Mówi, że dobrze wykonywać prayaschitta. Why? Dlaczego? Because although all sins cease by only once performing nama sankirtana, Dlatego, że chociaż wszystkie rezultaty grzechów mogą być usunięte przez jedno nama sankirtana, still, fearing that sins may again occur, one does expiatory acts. to jednak bojąc się, że te grzeszne czynności mogą się powtórzyć, wykonuje się te czynności pokutne. But now, what does this mean? Okay, a little more explanation. But actually, one ought to do counteractive acts only for the purpose of strengthening one's devotion. Ale co to znaczy? Tutaj jest jeszcze dalsze rozwinięcie, że tak naprawdę te czyny pokutne wykonuje się jedynie w celu zwiększenia swojego oddania. So the idea is, even though the holy name has this power, the devotee will still feel like, I am such a sinful person, I need to also do some expiation. Więc chodzi o to, że taki bhakta może myśleć, że nawet chociaż święte imię jest takie potężne, ja nadal potrzebuję wykonać jakieś pokuty. But it's not thinking, oh, because maybe, I have some sinful reaction and I want to avoid
the sinful reaction. Ale nie służy to temu, że efektem tego mogą być jakieś grzeszne reakcje, których chcę uniknąć. It's only for the purpose of increasing his or her devotion. Służy to jedynie zwiększeniu jego czy jej oddania. Well, all right, but here comes another doubt. Dobrze, ale pojawia się następna wątpliwość. Why do some people who do nama sankirtana, by which the mula dosha, the root fault, is removed, Dlaczego niektóre osoby, które intonują święte imiona, co powoduje usunięcie mula dosha, czyli tego korzenia grzechu, thereafter again engage in sinful acts? dlaczego oni ponownie później angażują się w grzeszne czynności? Answer: because of the force of the habit to enjoy, and so on. Odpowiedź: z powodu przyzwyczajenia do cieszenia się i tak dalej, There is the possibility of acting sinfully. jest możliwość grzesznego działania. And then one may ask, but won't there be reactions to such sins? Ale można zapytać, dobrze, ale czy nie będzie reakcji za takie grzechy? No, the commentator says. Nie, mówi komentator. Shock. Such understanding goes against the statements of many authorities, Takie zrozumienie idzie naprzeciw wielu autorytetom, because it is not so that the claimed great result of even minimal practice of nama sankirtana and the like is impossible. To nie jest tak, że te rezultaty nawet minimalnego intonowania świętych imion są niemożliwe. Notice how that's phrased. It's saying it's not impossible that these results are there. Zauważcie, jak to jest powiedziane, że to nie jest niemożliwe, że te rezultaty są. It's not saying it's automatic, Nie jest powiedziane, że to jest automatyczne, but he's respecting the claims that this is possible. ale on uznaje to twierdzenie, że to jest możliwe. Okay, here comes the next doubt. Więc jest następna wątpliwość. But isn't this just hyperbole? Ale czy to nie jest jedynie hiperbolą? 13. Yeah. The Sanskrit word is artavada for hyperbole. Sanskryckie słowo, jakie jest użyte, to jest artavada. No. Nie. Yeah. And we get a quote from the Naradiya Purana. I mamy tutaj cytat z Naradiya Purany. For those wretches, Narahadama, who say the Puranas are full of hyperbole, Ci niegodziwcy Naradhama, którzy mówią, że Purany pełne są przenośni, by those words, the pious credits they have gained tymi słowami powodują oni, że te pobożne zasługi, jakie osiągnęli, become only that. stają się jedynie tym. I had so much trouble understanding this when I was reading it. Only that? What? It means it's only so much empty talk. Tak czytając to, sam miałem problemy, żeby zrozumieć, o co tu chodzi. Chodzi o to, że to wszystko jest jedynie taką próżną rozmową. So, in other words, those who say that the Puranas are just talking empty talk, their own pious credit is only so much empty talk. Więc chodzi o to, że ci, którzy twierdzą, że Purany są pełne jedynie jakichś próżnych słów, to te wszystkie ich pobożne zasługi są jedynie pustym słowem. Not only that, I nie tylko to. other authoritative texts state that to think these statements about the power of divine names is mere hyperbole Inne autorytety mówią, że ci, którzy stwierdzają, że to jest jedynie przesadą, earns one a place in hell. zapracowują sobie tym miejsce w piekle. Okay, but there's still a possible doubt. Ale są nadal możliwe inne wątpliwości. Well, in that case, it being known that nama sankirtan and so on does not have the power to free one from the offense of such thinking, Więc
jak to jest, że to intonowanie nie ma mocy, by uwolnić kogoś od takiego obrazliwego myślenia? Namely the thinking, oh, it's all hyperbole, Mianowicie myślenia, że to wszystko jest jedynie przesadą, because that'll send one to hell. bo to kieruje kogoś do piekła. How can it be said that it removes all sin? Więc można powiedzieć, że to usuwa wszystkie grzechy. So then Giridhar Lal presents or proposes an analogy. Giridhar Lal przedstawia taką analogię. As one is unable to pardon those who offend oneself, Tak jak ktoś nie jest w stanie wybaczyć tym, którzy obrażają Jego, similarly the divine name will not pardon offense to itself. podobnie święte imię nie wybaczy obrazy wobec siebie. So those who, in their offensive mentality toward the Lord's name, turn away from the Lord, Ci, którzy w swojej obraźliwej mentalności odwracają się od Pana, surely they will continue to revolve in the cycle of birth and death. to oni z pewnością będą tak krążyć w cyklu narodzin i śmierci. But this is not a fault of the holy name. Ale nie jest to winą świętego imienia. So always the responsibility is put on the individual. Także zawsze odpowiedzialność spoczywa na danej osobie. And he goes on to say, in this way, the glory of the holy name is not compromised by its being disrespected or disregarded by some persons. Także on dalej mówi, że te chwały świętego imienia nie są umniejszane przez to, że niektórzy go nie szanują czy nie uznają. And all of this is making the point that, of course, this is part of this discussion between the Yamadutas and the Vishnudutas. The Vishnudutas are saying that the holy name is so powerful that Ajamil is free from all sin. And what they're saying is, he is not making nam aparad. I wszystko to jest spowodowane tą dyskusją między Vishnudutami i Yamadutami, w której Vishnuduci mówią, że Ajamila uwolnił się od wszystkich swoich grzesznych reakcji, intonując święte imię i to jego intonowanie nie jest na poziomie nama paradha. Now, the Yamadutas were basically speechless. They just didn't know what to think about all this. Yamaduci w zasadzie za nie mówili, nie wiedzieli nawet co myśleć o tym. And they kind of stumbled back to their master, Yamaraj, without Ajamila. I wrócili do swojego pana, Yamaraja, bez Ajamili. And they were full of questions now for their master, Yamaraj. I teraz byli pełni pytań do swojego pana, Yamaraja. You know, what just happened to us? We are lost. What's going on here? Co teraz z nami się stało? Jesteśmy zupełnie zagubieni. Co tu w ogóle się dzieje? And who are you in relation? I mean, is there somebody superior to you, Yamaraj? I kim ty jesteś? Czy jest ktoś wyższy od ciebie, Yamaraja? We thought you had the final authority. Myśleliśmy, że ty jesteś ostatecznym autorytetem. But these big tall guys, Ale ci wielcy, wysocy ludzie, you know, they just there was no question of arguing with them. nie było w ogóle kwestii, żeby sprzeczać się z nimi. You know, we're taking Ajamila with us. Bierzemy Ajamilę z sobą. So they're asking Yamaraj, you know, what's going on, and Yamaraj replies. And this is the discussion that goes on in chapter 3. Więc pytają Yamaraja o to, co się dzieje i ta dyskusja jest przedstawiona w 3. rozdziale. And it gets back to the issue of Dharma, and Yamaraj says, I am one of 12 authorities on Dharma. I tutaj wraca dyskusja do omówienia dharmy. Ja jestem jednym z 12 autorytetów odnośnie dharmy. And then he is very explicit. What is superior dharma, para dharma?
I on bardzo wyraźnie przedstawia, czym jest wyższa dharma, paradharma. Verse 22, he says, Etavan evalokesmin pungsang dharma parasmrita bhakti yoga bhagavati tannama grahanadivi. Thus, the highest dharma for all human beings in this world is deemed to be, is considered to be, the yoga of devotion to Bhagavan. W wersecie 22 mówi, że w ten sposób najwyższą jogą, za najwyższą jogę uważa się służbę oddania dla Bhagavana, Beginning with invoking his names. która rozpoczyna się od przywołania jego imienia. So as I said, this brings us back to the subject of what is Dharma. Tak jak powiedziałem, to prowadzi nas do tego tematu, czym jest dharma. And what we find out from Yamaraj is that there are different levels of Dharma. I od Yamaraja dowiadujemy się, że są różne poziomy dharmy. Here he's saying the highest Dharma is Bhakti. Tutaj mówi, że najwyższą dharmą jest bhakti. And this goes back to our point that the Bhagavatam is making the claim that the foundation of Dharma is Bhakti. I tutaj wracamy do tego podstawowego stwierdzenia Bhagavatam, że fundamentem dharmy jest bhakti. And so this discussion, the whole discussion about Ajamila, he is what you would call an extreme case to illustrate a point. I cała ta historia Ajamili pokazuje jego jako taki ekstremalny przypadek, pokazujący nam, czym jest dharma. He is the most unlikely person to receive the mercy of the Lord as he receives it. On jest najbardziej nieprawdopodobną osobą do otrzymania takiej łaski Pana, jaką otrzymał. Because from the perspective of ordinary dharma, he deserves punishment. Dlatego, że z perspektywy zwykłej dharmy zasługuje on na karę. His saving grace is, however, although it's super simple, it is all powerful. I tą łaską, która go uratowała, chociaż jest to super proste, jest to wszechpotężne. And here I wanted to share with you some of this commentary that shows how it's understood, the various doubts that may come, because the Bhagavatam, as I mentioned before, is in many respects summarizing points. I tutaj chciałem podzielić się z Wami tymi różnymi komentarzami, które tutaj mogą się pojawić. Tak jak mówiłem wcześniej, Bhagavatam, ono podsumowuje wiele punktów. So then the commentators come and they elaborate, they expand, and they bring to clarity what may only be implied in the text itself. Także ci komentatorzy rozwijają te różne punkty, które jedynie są tak zahaczane w wersetach. Now, what happens is that the Bhagavatam, in this particular example and in the Bhagavatam as a whole, becomes pramana, it becomes our evidence, our source of knowledge, what is Dharma. Bhagavatam zarówno w ogólności, jak i w tym przypadku staje się tym pramana, tym dowodem tego, czym jest dharma. And the Bhagavatam as a whole is commentating, it's a commentary, it is the, we say the natural commentary on the Veda. Vedanta, but also Veda as a whole. I Bhagavatam jako całość jest takim naturalnym komentarzem zarówno do Vedanty, jak i Ved rozumianych jako całość. So, we didn't get very far. We were going to do an overview of Canto 6, and we only got through chapter 3. Nie zaszliśmy zbyt daleko. Chcieliśmy omówić całą szóstą pieśń Bhagavatam, ale omówiliśmy tylko pierwsze 3 rozdziały. My apologies. Przepraszam za to. But Krishna willing, we may continue from here next year.
Ale jeśli Krishna pozwoli, to możemy kontynuować od tego momentu za rok. We might go at a little faster rate than I managed this time. I może nawet uda nam się iść szybciej niż udało mi się tym razem. If you find it interesting for us to continue. Jeśli uważacie to za interesujące, jeśli chcielibyście, byśmy to kontynuowali. Okay, we have time for one or two questions. To mamy czas na pytania albo dwa. Czy Guru Maharaj by się zgodził, żeby to kontynuować może przez wizik i nie czekać cały rok, bo za rok to zapomniemy już? But I'm afraid that in 1 year we'll forget it, so do you think it's possible to continue this through visit? To continue what? To continue this discussion Visit. visit? With IQ. Oh, by with IQ. Oh. That's an idea. We can consider that. To jest pomysł, który możemy rozważyć. I sort of haven't been doing those broadcasts lately because up to the end of this year, I'm in a sort of semi-marathon mode. We have a publisher's deadline at the end of this year. We need to finish this abridged Bhagavatam. Ostatnio nie używałem tej technologii. Teraz do końca tego roku jestem w takim półmaratonie. Wydawca narzucił nam termin, że do końca tego roku musimy zakończyć tą książkę, nad którą pracuję. Yeah, but we can consider doing that, yes. Ale owszem, możemy rozważyć robienie tego. Yes. Hare Krishna. Haribo. I have doubts. Mam wątpliwości. I don't know if I can. Certain things. Number one, that Bhagavatam's already a commentary. Yes. It's already as clear as the sun. This Bhagavad Purana is as brilliant as the sun. It's described there. Yeah. Po pierwsze, To give his commentary to make it clear what's unclear, I think is hubris. Is what? Hubris. Hubris. Oh. Więc po pierwsze, Bhagavatam, ono samo w sobie jest komentarzem i tak jak samo Bhagavatam mówi, Bhagavatam jest promienny jak słońce, także to już jest takie jasne, że komentowanie czegoś tak jasnego, żeby to bardziej wyjaśnić, to się wydaje wręcz absurdalne. And Lord Chaitanya made this same point to Sarvabhauma Bhattacharya, saying that it's as clear as the sun, but your commentary is like a cloud. I Bhattacharya powiedział to Bhattacharya, właśnie dokładnie ten sam punkt, że Bhagavatam jest jasny jak słońce, także te twoje komentarze to są niczym chmura. So that was my first point. To był mój pierwszy punkt. The second point is that the Vishnu Dutas are messengers of Vishnu. A drugi punkt to taki, że Vishnuduci są wysłannikami Vishnu. That means that they are giving the decision already decided by Vishnu. To jako wysłannicy to oni niejako przedstawiają decyzję już podjętą przez Pana Vishnu. And Giridhar Lal didn't mention that. I Giridhar Lal nie wspominał o tym. So he wasn't even aware of that. That's a much stronger point than what he made. Także on nawet nie wspomniał o tym, a to jest przecież jeszcze silniejszy argument niż te wszystkie, które on użył. Ani też nie akceptuje jego punktu dotyczącego prayashchitta. Because Krishna says, aham tvam sarva papebhyo, you just carry on in devotional service and I'll take away all your sinful reactions. There's no need for prayashchitta. Krishna już powiedział, po prostu wykonuj swoją służbę oddania i ja zajmę się twoimi grzesznymi reakcjami, także nawet nie ma potrzeby prayashchitta. He also does not clearly understand what is the holy name. I on także nie rozumie zbyt jasno, czym jest święte imię. The holy name is Krishna. Święte imię jest Krishna. Non-different than Krishna. Nie jest różne od Krishny. When you connect to Krishna, when you connect to the holy name, you're connected to Krishna. I gdy łączysz się ze świętym imieniem, to jesteś połączony z Krishną. And I don't think that Giridhar Lal understands that because he's thinking this holy name is something different than Krishna. Więc mi się wydaje, że Giridhar Lal nie zrozumiał tego, tak z jego komentarzy wygląda na to, że on myśli, że święte imię jest czymś różnym od Krishny. So, based on the teachings of Lord Chaitanya and Srila Prabhupada, I think that this Giridhar Lal
not really on the mark. Więc mi się wydaje w oparciu o nauki pana Chaitanya i Śla Prabhupada, że ten Giridhari Lal tak, jak to powiedzieć? Not hitting the nail on the head. Yes. Nie Thank trafiał you. w sedno. No, I'm very happy you brought these points up, and I want to say that I'm including this commentary in this book because we don't want to be accused by those who will review our book that, oh, these are just, Gaudiya Vaishnava. They're only giving this one tradition's angle on the Bhagavatam. We want to show a sense of inclusion, if you like, and so we're including. This is one place where we include him because he does go to some length, and our purpose here is not to say this is Siddhanta. Our purpose here is to show what is often done by commentators, how they do their commentary. That's all we're trying to do. Bardzo się cieszę, że poruszasz te punkty i w pełni się z nimi zgadzam, ale celem, dla którego w tej książce zawieram te komentarze Giridhari Lala, jest to, żeby przez te osoby, które będą czytać tą książkę, nie zostać osądzonym, że my jesteśmy po prostu jedynie Wajsznawami i skupiamy się jedynie na tym określonym punkcie widzenia. Chcę przedstawić różne komentarze i różne perspektywy i dlatego właśnie tutaj poruszam te argumenty przedstawione przez Giridhari Lala jako właśnie przykład, jak różni komentatorzy omawiają różne zagadnienia. But to your first point, which is also well taken, that the Bhagavatam is as brilliant as the sun, it's self-luminous. What is the need for... that discussion comes up specifically in relation to Vallabhacharya, his commentary, and a lot of his commentary is really strange. But then someone may turn around and say, well, based on your point, then we also don't need the commentary of any of the commentators, including Sridhar Swami or Vishwanath Chakravarti Thakur. What would you say to that? W pełni zgadzam się też z twoim pierwszym argumentem, że Śrimad Bhagavatam jest płomienny jak słońce i jest jasny i nie potrzeba go komentować. No ale w takim razie można by ten argument też przytoczyć do tych innych komentarzy, jak na przykład pomijając już komentarze Vallabhachari, które czasem są naprawdę bardzo dziwne, no to równie dobrze można by odrzucić też komentarze Sridhara Swamiego i Vishwanatha Chakravartiego Thakura, także co byś powiedział na to? Or what is the need of Srila Prabhupada's commentary? Czy też jaka jest potrzeba komentarzy Śla Prabhupada? So here's my answer. Więc taka jest moja odpowiedź. Sridhar Swami came before Chaitanya Mahaprabhu. Sridhar Swami pojawił się przed Chaitanyą So Mahaprabhu. he doesn't have the benefit of Mahaprabhu's teachings to go on. So he's going on what he has up to his point. On nie mógł skorzystać z tych nauk pana Chaitanya Mahaprabhu. Dla niego dostępne było tylko to, co było przed nim. Vishwanath Chakravarti Thakur is giving a rasic interpretation, which is a little deeper than what Vyasadeva actually intended. Podczas gdy Vishwanath Chakravarti Thakur daje takie komentarze rasik, czyli jeszcze głębsze niż to, co miał Vyasadeva w zamierzeniu. Because Vyasadeva was writing for more of the general populace and the rasic interpretation is for more of a specific audience. Vyasadeva pisał dla ogólnej populacji, podczas gdy te komentarze rasik są dla bardziej dla węższego grona słuchaczy. And Prabhupada's commentary is for an audience who is completely new to this and hasn't got a clue what is the background. Podczas So gdy he has to fill in the blanks that normally the tradition would know, but that we would not know. Podczas gdy komentarze Śla Prabhupada potrzebne są dla tych, którzy nie mają żadnego pojęcia odnośnie wedyjskiej tradycji. On wypełnia tą lukę u osób, które nie mają pojęcia na tematy, które są ogólnie rozumiane.
So each commentary stands on its own for the intended audience. Także każdy komentarz ma swoją wartość dla tych słuchaczy, dla których został skierowany, Which makes them valid in their own time, place and circumstance. co czyni je wartościowymi w określonym czasie, miejscu i okolicznościach. But I still feel that Giridhari Lal missed the mark completely because he could have taken the advantage of Chaitanya Mahaprabhu and he even quoted Rupa Goswami, but he still missed the essence of Rupa Goswami's teaching. Ale jednak nadal uważam, że te komentarze Giridhari Lala są zupełnie nie na miejscu, dlatego że on przecież nawet cytował Rupę Goswamiego, ale zupełnie go nie rozumiał, także wygląda na to, że on w ogóle nie rozumiał nauk Chaitanya Mahaprabhu. So we won't put a picture of Giridhar Lala on the altar. Także dlatego nie dajemy obrazka Giridhari Lala na ołtarzu. And it's not just because he's not in our Sampradaya, Nie tylko dlatego, że on nie jest w naszej Sampradai, but he's missed the mark, clearly. ale on po prostu nie trafił w cel tak wyraźnie. Yeah, I would only, I don't want to defend him, but I think your point about audience is relevant here. Perhaps for his audience, they weren't ready for, for Chaitanya, for the Siddhanta that we understand, nor for the Rasika interpretation of Vishwanath Chakravarti Thakur. We don't know anything about Giridhar Lal except that he was a follower of Vallabha. Więc ja nie chcę tutaj bronić Giridhari Lala, ale tak podobał mi się ten twój argument odnośnie wartości komentarzy dla określonych słuchaczy, więc podobnie tutaj te komentarze jego mogły być wartościowe dla tych, którzy nie byli w stanie przyjąć nauk Pana Chaitani, po prostu dla określonych ludzi one mogły być wartościowe. And of course, serious scholarship would require that one study all the work, all of what he wrote to see the sum total of what he wrote. I też takie wartościowe prace naukowe powinny analizować wszelkie możliwe źródła, żeby tak mieć szerszą perspektywę. But life is short and we want to concentrate on the teachings of our acharyas, no doubt. Życie jest krótkie, także bez wątpienia chcemy skupić się na naukach naszych acharyów. Okay, so I think we'll end there. Oh, one quick, Ola. Ja mam pytanie dotyczące jeszcze wykładu. W trakcie śmierci Ayamila przywoływał imię Narayana. Gdyby jego syn miał na imię Krishna, to pojawiłby się Krishna przed nim? So, if Ajamila's son would be named Krishna, and he would be calling Krishna's name, would Krishna appear in front of him? Actually, it's in one of the commentaries, interestingly enough, from the Sri Vaishnava tradition, that, and I kind of skipped over that point, that when Ajamil was calling Narayana, actually Narayana takes position as in the form of his son. He's actually invoking Narayana. That was one interpretation. Jedna taka interpretacja z Sri Sampradai, którą pominąłem, to było to, że gdy Ajamila przywoływał Narayana, to Narayan pojawił się przed nim jako syn Ajamili. In the story of Ajamila, it doesn't say anywhere that Lord Narayana appeared to him. It says that the Narayana Dutas, the Vishnu Dutas, appeared to him. W tej historii Narayana nigdzie nie czytamy, żeby Pan Narayan pojawił się przed nim, jedynie Narayana Dutowie, czyli Vishnu Dutowie pojawili się przed nim. But of course, if the Lord wants to appear,
he can do so in any circumstance. Ale oczywiście, jeśli Pan chce się pojawić, to On może to zrobić w każdych okolicznościach. And that point is made elsewhere in the Bhagavatam with respect to Gajendra. When he offers prayers, the Lord appears to him immediately. I gdzie indziej w Bhagavatam, w historii Gajendry, mamy taką sytuację, że gdy Gajendra modlił się do Pana Narayana, to Pan pojawił się przed nim natychmiast. Because he was in a desperate condition. On był w takiej bezradnej sytuacji. He was praying to the Lord. The Lord came flying in on Garuda Modlił się do Pana, więc Pan przyleciał na Garudzie and saved him from the crocodile i uratował go od krokodyla, that was chewing on his leg. który gryzł jego nogę. Yes. Comment? This is also illuminated in the Dhruva Maharaj narration. Yes. Także mamy taką sytuację w historii Dhruva Maharaja, Where he did chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya, which is Krishna's name. Yeah. on intonował Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya to jest imię Kryszny, But again, Narayan appeared only. ale znów pojawił się jedynie Narayan. And I get the impression that Narayan is the one who always appears rather than Krishna himself. I ja mam takie wrażenie, że to właśnie Narayan się zawsze pojawia, a nie sam Kryszna. Yes. Sounds right. Brzmi dobrze. Okay. So, thank you all very much. Także And dziękuję Wam wszystkim bardzo. Srila Prabhupada ki. I daj! Bhaktaraj Srimad Bhagavatam ki. Daj! Gaur Premanande. Krishna Kshetra Swami.